zawsze. Jeśli prawdą jest, że wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu, to i ono narodziło się wtedy. Nie jest też przypadkiem, że 2/3 słowa światło to świat. Był czas, że jego porcje odmierzały tylko prawa przyrody. Była ciemna noc i jasny dzień. Ale życie pędziło naprzód. Wypełzało z wody na ląd i tworzyło nowe prawa. To, co było dobre dla bakterii i pojedynczych komórek, nie mogło już wystarczyć bardziej skomplikowanej organizacji. Rośliny i zwierzęta potrzebowały światła. Ale tylko on był w stanie zapalić je nocą. Najpierw był z pewnością szczęśliwy przypadek. Uderzenie pioruna, upadek meteoru, pożar, a może wybuch wulkanu. Wtedy wpadły mu w ręce od razu 2 żywioły – ciepło i światło. Reszta była jak zwykle ciągiem technologicznych przygód. Od ogniska przez świece, lampy naftowe, aż po wielki błysk geniuszu i światła. Pod koniec XIX wieku Thomas Alva Edison zapalił na 40 godzin pierwszą elektryczną żarówkę. W sylwestrową noc 1879 roku w Menlo Park urządził Edison dyskotekę na całe 800 żarówek. Moc tego zjawiska nie sposób przecenić. Nawet wzrok, najdoskonalszy z ludzkich zmysłów, staje się bezradny, gdy zabraknie światła. Ale na szczęście człowiek znalazł z nim wspólny język i dlatego noc może na zamówienie stać się tak jasna jak dzień. Niby nic. Przetwornik tego, co powszechne, przynajmniej dzisiaj, elektryczności, to, co konieczne, to znaczy światło. I zawsze przy tej okazji oczywiście korzysta się z takich skojarzeń typu cywilizacyjnego. Ale tak na dobrą sprawę, przecież właśnie źródło światła, które jest powszechne wszędzie w tej chwili, nie tylko w przemyśle, przecież nasze mieszkania bez tego byłyby niemożliwe, to nie jest tylko historia wielkich cywilizacyjnych dokonań. To jest również wspaniały przykład tego, że coś, co wydawało się doskonale poznane, odkryte, skończone, odkrywane jest cały czas. Jest to typowy przykład tego, że XX wiek z nowymi możliwościami, nową nauką, nową technologią, również w tym przypadku ten stary pomysł Edisona potrafił sławnie postawić na głowie i wymyśleć rzeczy zupełnie nowe. Ja bym powiedział, że to jest taki nadmiar filozofii nad nagą prawdą. Mianowicie przecież zjawisko było znane od dawna, natomiast cała sprawa polegała po prostu na osiągnięciu pewnej znajomości technologii i dokonaniu po prostu pewnych udoskonaleń. Najlepszy dowód, że przecież dopiero w 1841 roku utrzymano patent na żarówkę i trzeba było Edisona, żeby naprawdę zaprzęgnąć elektryczność do roboty. Przy czym, co jest niesłychanie ciekawe i charakterystyczne, jak zawsze albo jak często przy okazji wielkich odkryć motorem działania była nie tylko chęć, przy czym ty się często upierasz, poznania prawdy, zgłębienia Z pewnych... tego zawsze się zaczynało i późniejsze technologie też. Ale zobacz, że w tym przypadku było zupełnie inaczej. To był banalna była przyczyna. Edison, prócz tego, że był naprawdę genialnym wynalazcą, był wielkim biznesmenem. Chodziło mu o to, żeby użyć do czegoś swoje elektrownie. Przecież kilka lat później, dokładnie 3 lata później, Edison uruchomił najpierw na statku Columbia
założył elektryczne oświetlenie, a potem uruchomił elektrownię, która zasilała aż 7000 żarówek rozmieszczonych w różnych punktach. I to była przyczyna, między innymi, dla której tak usilnie poszukiwał sposobu wypełnienia tej próżniowej, szklanej bańki czymś, co jarzyłoby się jakimś jedwabnym drutem, albo jedwabnym sznurkiem, albo zwęglonym żarnikiem, w każdym razie czymś, co świeciłoby długo i jasno. Miniaturowe słońce zamknięte w szklanej bańce. Pojawiło się po raz pierwszy przed 140 laty, gdy w 1841 roku Anglik de Moleyns opatentował lampę żarową. Tak. Edison w 36 lat później tylko poprawił ten patent. Przed nim byli jeszcze Swan i Łodygin, ale oni eksperymentowali bez specjalnych sukcesów. Wszystkie próby były przepuszczaniem prądu przez materiał stawiający mu opór. Chodziło oczywiście o uzyskanie jak największej ilości światła z jednostki mocy o przyjemnej dla oka barwie. Historię żarówki można właściwie sprowadzić do materiałowej batalii o trwałość żarników. Budowano je z platyny, irydu i wszelkich postaci węgla. Trwała także walka o najdłuższy czas pracy. Jedną z potyczek wygrał właśnie Edison. W 1879 roku wybrał właściwy materiał na żarnik – zwęgloną nić jedwabną. Umieścił w pozbawionej powietrza bańce i triumfował przez pełne 2 dni, bo tyle świeciła jego lampa. Więcej żarnik nie wytrzymywał. Ruszyła lawina poszukiwań. Zwęglony Bristol 170 godzin. Taki sam bambus 600 godzin, pełne 25 dni. Sukces i jednocześnie granica możliwości. Więcej z węglowego włókna nie można było wycisnąć. Zbyt szybko parowało. Wynalazcy rzucili się na tlenki metali ziem rzadkich. Cyrkon, itr, tor, cer. Wciąż nie to. Aż wreszcie nadeszła era wolframu. Amerykanin Coolidge był tym, który pierwszy wyprodukował cienki i giętki drut wolframowy. Żarnik zbudowany z tego materiału miał skuteczność 10 lumenów na 1 wat. Był rok 1912. Żarówka wyszła z niemowlęcego wieku. Sprawiała jeszcze pewne kłopoty z parowaniem żarnika, ale tu pomogła stara idea żarówki gazowej. Bańkę wypełniono początkowo azotem pod ciśnieniem atmosferycznym, a później cięższym od niego argonem. Zmniejszało to parowanie wolframu, zapobiegało powstawaniu łuku i ściemnianiu bańki. Zwykłe skręcenie drutów spirala dawało więcej światła z jednostki mocy. Ostatnim z wielkich osiągnięć w rozwoju żarówki konwencjonalnej było podwójne skręcenie żarnika. Powstała słynna dwuskrętka, która dawała 40 lumenów z 1 wata i mogła świecić bez przerwy 40 dni. Miniaturowe słońce w szklanej bańce dotarło w swym rozwoju do kolejnego progu. Może już nie rosło, ale rozmnażało się w niesamowitym tempie. Ciekawe, że przedmioty proste, gdy przyjrzeć im się nieco dokładniej, wcale już takie proste się nie wydają. Co jest w żarówce w środku? Rurka pompowa, talerzyk i 2 druty doprowadzające prąd elektryczny, przy czym jeden wyposażony w bezpiecznik. To wszystko razem połączone stwarza tego typu konstrukcję, ale brakuje jeszcze
wsporników i żarnika. W momencie przeskoczenia tej kolejnej operacji technologicznej wnętrze jest gotowe. Zachowany otwór po to, żeby przez rurkę pompową wydobyć z bańki powietrze, a wprowadzić na to miejsce argon zmieszany z azotem. Teraz bańka zostaje zatopiona wokół talerzyka i jeszcze wystarczy wypompować powietrze, zatopić rurkę, obciąć ją, no i wyposażyć w to, co pozwoli wkręcić ją do oprawy. Tak powstaje gotowa żarówka, niby proste, ale w gruncie rzeczy szereg skomplikowanych, delikatnych operacji, a to, co stanowi jej serce, czyli ten słynny dwuskrętny żarnik, wygląda właśnie tak. Trudno go bez mała dostrzec, ale gdy zostanie rozciągnięty, okazuje się, że jest to kilkanaście centymetrów długości. No co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że bywają wątpliwości, czy to, co powstaje w wyniku takiego procesu, to jest maszyna do oświetlania, czy też maszyna do pożerania energii. Bo nawet jeśli całą sprawę potraktować czysto teoretycznie, no to można stwierdzić, że powiedzmy tak, jeśli mamy pewien zasób energii i potrafimy go w sposób doskonały w urządzeniu, które jest wieczne, to znaczy pracuje odpowiednio długi czas, zamienić w światło, przy którym oko jest najczulsze, w zielone, no to przy tego typu żarówkach wszystkie problemy załatwiamy. Mamy wydajność rzędu, no nie wiem, 600 kilkudziesięciu lumenów z wata. Malutko. A powiedzmy, że robimy to tak, żeby światło przypominało to słoneczne, żeby było tak rozłożone widmowo ładnie, no to wydajność wtedy jest tylko 230 lumenów z wata. Teoretyczna granica wszystkich możliwości przy lampie typu żarowego. A jednocześnie to, co robimy dzisiaj, trwałość 1000 godzin, dobrze, jeśli 1000 godzin, prawda? A jednocześnie no 6% tej teoretycznej wydajności świetlnej. Ale postęp w tych skomplikowanych, jak gdyby, technologiach jest ogromny i doprowadza do tego, że są już dzisiaj żarówki, które mogą pracować 12 000 godzin. Są takie, gdzie żarnik jest zrobiony z włókna monokrystalicznego, gdzie może on być w otulinie z włókna szklanego, gdzie do żarówki wkłada się specjalne podczerwone lustra. Mało tego, chodzi nie tylko o wydajność i długotrwałość. Chodzi o to, żeby światło było takie, jak tego sobie życzymy. Na przykład żarówka, gdzie bańka ma w sobie, jest ze szkła neodymowego. Bardzo dobrze odzwierciedlająca na przykład kolor skóry. No niesłychanie wierne światło. Albo coś takiego, gdzie bańka odcina tę zieloną część widma świetlnego. To wszystko Aha, powoduje, światło było bardziej dzienne, tak? że światło staje się przypominające to naturalne, Nie, ale co było od oczywiście. zawsze postulatem człowieka. No chciał zrobić takie światło, które przypomina mu to, co zna z przyrody. Oczywiście, nawet gdyby nowinek technologicznych jest strasznie dużo, bywają nawet w tej chwili pomysły na włókno typu półprzewodnikowego. Ale powiem Ci, że nawet gdyby te wszystkie zastosować nowinki, to można wydajność świetną żarówki, no powiedzmy, zwiększyć trzykrotnie, no do 20% teoretycznego. To jest źródło, które jest skończone. Energetycznie nie wytrzymuje szans. No nawet no, na przykład normalna żarówka, tyle że wykonana w ten sposób, żeby całe światło produkowane w środku wychodziło w jedną stronę. Ciągle mało. Oczywiście istnieje pewien pomysł na to, żeby w tym samym procesie, jak gdyby, dzięki zmianie czy też oddziaływaniu na parujący z żarnika wolfram wykonać więcej światła. To jest pomysł tego typu. Bańka z kwarcu, a w środku, prócz atmosfery, która jest potrzebna, związek chemiczny zwany halogenem. W ogóle w tej całej grze idzie zwykle o to, że żarnik w tak wysokiej temperaturze paruje. No i robi się bardzo dużo. Dużo jest pomysłów na to, żeby w jakiś sposób atomy metalu utrzymywać w okolicy samego żarnika. Ten pomysł halogenowy jest dość prosty. No, istnieją takie związki, które normalnie gdzieś tam w środku w żaróweczce mogą się poruszać.
Są to związki, które nader chętnie łączą się z atomami metalu wysyłanymi z żarnika. Przy czym, jeśli trafią z powrotem na żarnik, to w tej wysokiej temperaturze ulegają rozkładowi i metal wraca tam, skąd wyszedł, a halogeny znów wędrują, żeby dalej wykonywać swoją robotę. I właśnie przy użyciu takiej zasady mogliśmy przełamać pewne magiczne wydajności zwada. Ale jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że żarówki tego rodzaju podczas pracy są tak niezwykle gorące, że oczywiście w zastosowaniu powszechnym po prostu niebezpieczne. Znalazły użycie tam, gdzie potrzeba dużo światła, a jednocześnie gdzie się tego normalnie rękami nie dotyka. Ale widzisz, to jest taka pogoń za wydajnością, za oszczędnościami, które de facto oszczędnościami wcale nie są, bo zrobić można wszystko. No przecież to jest też żarówka halogenowa właśnie, sprowadzona do niezwykle małych wymiarów, umieszczona w takiej oprawie, która może z powodzeniem być elementem urządzenia wnętrza mieszkalnego, albo inny przykład takiej samej żarówki halogenowej. No ona jest oczywiście mniej zimna niż te duże i tak dalej, ale to oświetlenie się nie przyjęło. Z wielu powodów. Transformatory, bo przecież trzeba obniżać napięcie. Oczywiście i w związku z tym uważam, że ta tradycyjna, ale doprowadzona do pewnej perfekcji żarówka jest rozwiązaniem bardzo dobrym. Pytanie tylko, czy będzie to rozwiązaniem powszechnym. Była dobrym do czasu, kiedy nie przypomniano sobie o pewnym zjawisku, które grubo ponad 100 lat temu odkrył niejaki pan Geissler. Wysokie napięcie, działa elektronowe, odpompowany, ale nie do końca gaz z wnętrza świeci. I od tego zaczęła się historia zupełnie innych źródełek światła. Tak, to silny punkt w cyrkowym programie. Zachwyca. Choć najczęściej umyka nam fakt, że najważniejsza jest umiejętność zrobienia łapanego przedmiotu. Na szczęście tu wszystko jest jasne. Od początku było tak. Wyładowania równały się światłu. Lampa wyładowcza stanowi tego technologiczny dowód. Idea wzięta prosto z wojskowego poligonu. Działo o nazwie katoda strzela niewyczerpalną serią w kierunku tarczy anody. Ta przyciąga kulę dodatnim potencjałem. Strzału lot pocisku staje się istotą zjawiska. Elektron kula nie leci w próżni, spotyka na swej drodze atomy gazu, nieuniknione zderzenia. Wzbudzone atomy przeszeregowują swoje elektrony. Skok elektronu i paczka światła. Kolejny skok i następna. Zdarzenia w największym zbliżeniu. Kanonada trwa. W skali wielkich liczb rodzi się to najważniejsze – światło. Gdy w roku 1856 Geissler budował praprzodka współczesnej lampy, słabe świecenie uzyskał w rozrzedzonym powietrzu. Nowoczesne konstrukcje zawierają gazy o szlachetnych imionach. Niskie ciśnienie pozostało. Szczegółowa dokumentacja. Skoki elektronów odmierzają długość emitowanej fali. Kilkanaście skoków i zdumiewający rezultat. Prążkowy szereg. To widmo. Charakterystyczne oblicze każdej lampy. Daje możliwość analiz i jest podstawą dalszych ingerencji konstruktora. Chodzi oczywiście o dopasowanie światła do przyzwyczajeń naszego oka. Ciągłość widma o charakterystycznej linii. Cel jest taki. Widmo prążek zamienić w widmo górkę. W mikroświecie zdarzeń
Rozwiązania dostarcza chemia. Fluoryt był pierwszy, stąd zjawisko ochrzczono fluorescencją. Poważnie, naukowo. Jedno promieniowanie zamienia się w drugie. Ultrafiolet na światło dłuższe. Widzialne. Powstają źródła światła na zamówienie, jak kolejne strony tekstu. Wersja pierwsza, tak zwana ciepła. A to wersja biała. I wreszcie dzienna, zbliżona do światła wpadającego przez okno. A dalej to już obrazy z technologii. Cywilizacyjna konieczność. Zjawiska fizyczne przeobrażają się w sekwencję rygorystycznych kroków. Przepis zaczyna się od zdania: weź gorące plastyczne ciasto, wyciągnij na kształt rury i tnij na odpowiednią długość. Teraz selekcja. Z czasem roboty zastąpią tych panów znakomicie. Warstwa luminoforów. Specjalne substancje odcisną swe piętno na powstającym świetle. Kolejny krok procesu. Montaż dział elektron. One regulują zdarzenia w świecie lampy. Jeszcze stworzenie odpowiedniej atmosfery, co oznacza niskie ciśnienie i zgodny z życzeniem konstruktora gaz. I zamknięcie rury hermetyczną, nieprzepuszczalną barierą. Na końcu jak zwykle kosmetyka, ostatnie dotknięcia. A później pozostaje już tylko żonglerka zabiegami technologicznymi. I na zamówienie wewnątrz, w zależności od tego, jakim luminoforem zostanie pokryta rura, mamy światło białe, światło zbliżone do tego, które najbardziej człowiekowi odpowiada, albo światła kolorowe, zielone, czerwone, seledynowe, niebieskie. Gama barw jest tak wielka jak po prostu tęcza. I potem specyficzne zabiegi technologiczne, budowa świetlówek małych, takich jak na przykład te, które doskonale nadają się do oświetlania stanowisk pracy. Taki zestaw funkcjonuje doskonale przy na przykład obrabiarce. Ale to nie koniec, bo można oczywiście wyobrazić sobie i rozwiązania inne. No oczywiście, to jest na przykład takie inne rozwiązanie, prawda? Eksperymentalna lampa, która powstała jakieś 25 lat temu. W Polsce produkcja nie podjęta. Tak jest dziwnie kształtowana po to, żeby droga wyładowania była odpowiednio długa. Co nie zmienia jednak faktu, że po pierwsze, luminofory są straszliwie drogie, bo są to pierwiastki ziem rzadkich. Po drugie, to jednak nawet ten luminofor, to jest świecenie sposobem prążkowym. I dlatego na przykład były pomysły, żeby łączyć oświetlenie typu jarzeniowego, okrągła świetlówka, z oświetleniem typu żarowego, bo wtedy to jeszcze było do zaakceptowania przez ludzi. A poza tym ten nieprzyjemny sposób startu, prawda? Tu jest więcej, powiedziałbym, stereotypów myślenia i więcej pewnej tradycji wynikającej ze złych doświadczeń przeszłości, bo mówi się tak, że świetlówka jest nieprzyjemna, ponieważ ma zimne, niebieskawe światło. Po drugie, wolno startuje. Otóż jedno i drugie jest już obecnie nieprawdą. Może być zupełnie inaczej, bo przecież zamiast tego tradycyjnego układu, który zresztą tutaj jest śmiesznie zrobiony, bo dopasowany do normalnego wkrętu, ale jednak to jest objętościowo. Kondensator, cały ten dosyć układ duży- elektroniczny, który musi Właśnie temu po to towarzyszyć. jest elektronika. Po to jest elektronika, żeby zbudować na przykład coś takiego, gdzie start jest błyskawiczny. Właśnie ten układ elektroniczny pozwala na tego typu sztuki. No i Wiesz, byłbym niewdzięcznikiem, gdybym oczywiście nie wierzył w świetlówki. To jest oświetlenie typu przyszłościowego. Przy czym niekoniecznie takie, jakie pokazujesz. Spójrz, w tej chwili wyszła z oprawy. Chłodna, mimo że świeciła cały czas. Dziwna lampa SL, propozycja firmy Philips.
no w tej chwili niby zaczyna powolutku wchodzić na rynek, choć jest niezwykle drogą lampą. Tak, ale co najistotniejsze, to światło jest takie, jakie w normalnej żarówce. Gdyby nie była ona przeźroczysta, matowa, praktycznie nie byłoby możliwości stwierdzenia, co tam się żarzy w środku. A żarzy się właśnie tradycyjny układ jarzeniowy. Tyle tylko, że odpowiednio dobrany luminofor daje tę pożądaną barwę światła. No i możliwość eksperymentowania, manipulowania kształtami, formą jest rzeczywiście ogromna. To jest też chyba żarówka, która 18 watami światła daje taką jasność, jak tradycyjna 75-watowa żarówka. O, i tu chyba tkwi klucz do wszystkiego. Takich kształtów jest zresztą już bardzo dużo. A na przykład to jest lampa PL 5-watowa, odpowiednik wydajności świetlnej żarówki 40-watowej. A to jest 17 bodaj, czy 18, nie, 11 watów, czyli odpowiednik lampy 75-watowej, żarowej. I to jest właśnie to nowe, które nadejść będzie musiało i to koniecznie, bo czasy, w których energii mieliśmy dość, a tu jest jeszcze jeden z przykładów, taka bardzo elegancka oprawa na biurko, przy czym również tu pracuje lampa typu PL. Tak, czasy, w których energii było pod dostatkiem i w których właściwie trzeba było szukać propozycji, w jaki sposób tę energię zamienić zupełnie dowolnie na światło, prawda? I rzucić to światło ludziom. Te czasy minęły, ale przecież światła potrzeba tyle samo. W związku z tym już teraz zaczyna się nowa filozofia. Ona była już dawno w laboratoriach. W tej chwili przeszła do przemysłu. Na razie tego przemysłu najwyżej stojącego w skali świata. Ogromne firmy produkujące źródła światła w tej chwili rzucają się z hukiem na tego typu właśnie źródełka, które nie zabierając światła, oszczędzają energię. Taki jest jutro. A jednocześnie zorganizowaliśmy ten program tylko na przykładzie tego, co możliwe jest nowego, co możliwe jest w domu. A przecież w źródłach światła, w tej technologii, która w wielu przypadkach sięga korzeniami technologii kosmicznej, niektóre warstwy stosowane w żarówkach pochodzą wprost stamtąd. Tam odkrywają się rzeczy tak nowe, że chyba zakończymy to dziś i powiemy, że ciąg dalszy nastąpi.